Hej, to Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was dzisiaj na tydzień makijaży paletką Glam Shop z fioletem. Jest to nowa premiera marki Glam Shop. Paletka z 15 cieniami, która ma być w klimacie jesiennym i właśnie z dodatkiem fioletu. Natomiast to, co wyróżnia tą paletę od innych jesiennych palet, to po pierwsze to, że nie mamy tutaj takich typowo jesiennych kolorów, no może z wyjątkiem jakiejś tam pomarańczki i paletka jest chłodna, więc wszystkie chłodne typy urodowe na pewno będą nią zachwycone, w szczególności osoby, które lubią fiolet. I zanim powiecie mi, że ma to być paletka fioletowa, a nie jest fioletowa, to jest paletka z fioletem, a nie fioletowa. I mamy tutaj takie trzy główne fioletowe cienie, które są na samym środku palety, ale niektóre cienie również mają na przykład delikatny taki fioletowy poblask albo delikatnie fioletową bazę. Tak jak na przykład cień Zimne Światło. On ma taką lekko fioletową bazę i błyszczy się na niebiesko. Mamy tutaj oczywiście róże, które z fioletami przepięknie się łączą i one też mają w sobie jakiś taki fajny chłodek fioletowy. Złote Latte również jest takim niby brązem, ale delikatnie błyszczy się na fiolet. A spośród matowych cieni, oprócz takich klasycznych odcieni taupe, na przykład Nougat, również jak się go rozetrze, to jest delikatnie wpadający fiolet. Więc jeżeli macie tą paletkę albo lubicie takie kolory w makijażu, to koniecznie oglądajcie dzisiejszy odcinek, bo będzie aż 6 makijaży i zaczynamy sobie od tego. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry, twarz się zapieka, a my przechodzimy do makijażu paletką z fioletem i dzisiaj będziemy pracować sobie głównie tym fioletem. Wyciągnijcie sobie również Wasze eyelinery, bo mogą się przydać. Zaczynamy średnim kulkowym pędzelkiem i odcieniem matówka. Na powiekach mam już bazę, więc przechodzę do cieniowania i zaczynam, uwaga, od wewnętrznego kącika. Tutaj sobie ten kolor buduję, delikatnie rozblendowuję. Chcę pokryć wewnętrzny kącik na górnej powiece i lekko przenieść tutaj do góry. Piękny jest ten fiolet, ma bardzo szlachetny odcień, dosyć chłodny. Nie do końca moje odcienie, ale sam w sobie kolor jest cudny. Troszkę jeszcze wyżej tutaj dokładam, jakbym chciała iść w kierunku nosa. Myślę, że jest ok. Teraz przechodzę sobie do zewnętrznego kącika. Cały czas ten sam kolor. I tutaj staram się ten zewnętrzny kącik tak lekko wyciągać na zewnątrz. Bo będziemy sobie dokładać jeszcze kreskę, więc chcę, aby wszystko miało taki sensowny kształt. Dokładam sobie jeszcze, żeby zwiększyć intensywność. Nie mamy w tej paletce matowego beżu, także ja się bardzo cieszę, bo mam tych beży mnóstwo w wielu paletach, więc pożyczam sobie troszeczkę z innej paletki. Tu jest akurat Santorini. Ten z Santorini jest taki ciut ciemniejszy i tak jeszcze delikatnie całość rozblendowuję. Jak nie macie beżowego cienia, możecie też użyć po prostu pudru transparentnego. Teraz przechodzimy sobie do środkowej części powieki i sięgam po Zimne Światło. Taka bardzo ładna perła z niebieskim shiftem i nakładam niebieskie światło na środek, zimne światło na środek powieki. Pięknie to wygląda razem. Leciutko pędzelkiem tutaj jeszcze łączę na bokach i dołożę sobie jeszcze trochę diamentów. Tu jest taki cień różowy, który jak dotkniemy, to mamy dosłownie same takie drobineczki jakby bardzo, bardzo drobnego brokatu i chcę sobie dosłownie troszeczkę tych drobinek dołożyć tutaj też na środek powieki. Pięknie, później pokażę Wam ujęcia z bliska, to zobaczycie, jak to cudnie się mieni. Takie iskiereczki dosłownie. No to jest coś takiego jak iskry w sumie z glamu, tak mi się kojarzy. No i teraz przechodzimy sobie do eyelinera, będziemy robić sobie kreskę. I tu będę chciała, żeby ta kreska też schodziła delikatnie do dołu. Zobaczymy, czy mi się uda. A co ma się nie udać? Attitude, nastawienie, nie? Uda się, uda się. Możecie zrezygnować z eyelinera i postawić na przykład na kreskę cieniem. Trzymam się w tej kresce głównie zewnętrznego kącika, ponieważ chcę, żeby oko było tak optycznie wyciągnięte. Jakbym zrobiła kreskę na całym oku, no to one byłoby bardziej zaokrąglone wtedy. Zaokrąglone. Coś mi się ułamał głos. Tu bym chciała jeszcze troszkę sobie pogrubić. Ciężko się mówi i robi takie rzeczy precyzyjne. Teraz będę ciągnąć sobie tą kreskę jakby do dołu, tutaj i zacznę sobie w ogóle od tej strony to robić. Będzie mi łatwiej.
Okej, teraz muszę tylko połączyć kropki. Wow, to będzie fajne. W ogóle ten eyeliner jest bardzo stary i jest mi go szkoda wywalać, bo z tej strony ma taką gwiazdkę, stempelek. I ta gwiazdka, wiecie, no tam raz na ruski rok się przyda, ale przez to, że jest otwarty, to mi szkoda otwierać nowego, ale chyba już powinnam. Skoro się przyznałam przed Wami, że jest bardzo stary, to chyba to zrobię. Bardzo rzadko używam eyelinerów, ale jednak nie ma co. Przeszkadza mi tutaj tylko dosłownie jeden punkcik, o tutaj, i jest troszkę za bardzo wypukło, więc sobie to wyczyszczę. Zmoczyłam sobie pędzelek lekko w płynie micelarnym. O. I tym płynem micelarnym czyszczę sobie również tą przestrzeń. Uwaga, tutaj. I tak to się prezentuje. Teraz biorę się za maskarę i tuszuję rzęsy. Z drugim okiem powiem Wam, że poszło mi znacznie szybciej, jeżeli chodzi o tą kreskę. No i przechodzimy do ust. W związku z tym, że mój makijaż jest chłodny, zacznę sobie od też chłodnej konturówki, którą denkuję na Waszych oczach, bo to jest wszystko, co jest z niej wysunięte. Nawet nie widać czegokolwiek. Tak, to już jest totalna końcówka. I staram się wypełnić tą konturówką całe usta, jak mi na to pozwoli jeszcze ta mała ilość. I na to nałożę sobie trochę szminki Ślubna z Glam Shopu, żeby pozostać w takim właśnie nudziakowym, jasnym teamie. Okej, ale potrzebuję jeszcze odrobinę więcej konturówki tutaj. I mamy gotowy makijaż. Nowoczesny look z delikatnym retro klimatem. Myślę, że dla chłodnych typów urodowych będzie to wspaniały look, a jak lubicie właśnie jeszcze troszkę eksperymentować z kształtami, to koniecznie go spróbujcie. Na pewno jest to coś dla osób średnio zaawansowanych i zaawansowanych w makijażu, ale na pewno warto spróbować, bo oko wygląda w tym zupełnie inaczej niż w klasycznym cieniowaniu. Do dzisiejszego makijażu będziemy potrzebować w zasadzie tylko 2 cieni i czarnej kredki. Na powiekach mam już taką jasną bazę i przechodzę do cienia chłodniej. To jest taki jasny, przejściowy beżo-brąz i nakładam go w załamanie powieki. Bardzo fajny odcień, taki naprawdę neutralno chłodny i nie widać go mocno na powiece, ale widać, że tutaj to załamanie się fajnie podkreśliło. Nałożę go też trochę na dolną powiekę, minimalnie, i troszeczkę w zewnętrznym kąciku. Fajny kolor do dzienniaczków. I teraz przechodzimy sobie do jedwabnego. To jest taki trochę srebrzysty, piękny kolor i nakładamy go na całą powiekę. Tutaj również zewnętrzny kącik, troszkę załamanie powieki i wewnętrzny kącik, żeby tu się wszystko tak pięknie błyszczało. No te kolory super ze sobą grają, bardzo mi się to podoba. Nakładam też trochę w wewnętrznym kąciku i minimalnie na dolnej powiece, wszystko paluchem. Ok, teraz biorę sobie czarną kredkę i obrysowuję oko dookoła. Tak się trzymam tutaj linii wodnej, ale jak wyjdziecie poza, to też spoko. Wreszcie wewnętrzny kącik również i dolna powieka. I zobaczcie, że ten lekki makijaż od razu robi się bardziej edgy. I delikatnie rozcieram sobie drugą stroną tej kredki. Tu jest akurat gąbeczka. I tak delikatnie, wiecie, sobie zmiękczam to, co się pojawiło na powiece. Ale delikatnie, bo nie chcę, żeby to było takie rozblendowane do smoky eyes, tylko po prostu, żeby nie było jakichś takich, wiecie, blobów tutaj kredki. I tuszuję rzęsy. I nakładam sobie jeszcze trochę tego jedwabnego tutaj pod łuk brwiowy. I wykańczam makijaż ustami w stylu ombre i użyję sobie konturówki właśnie ombre z Glam Shopu. Chciałabym, żeby usta trochę nawiązywały do stylu lat 80., 90., trochę do Pameli Anderson, coś takiego. I ze szminek pomyślałam o idealny nude, który jest naprawdę jasny i może tutaj dobrze wyglądać. Znaczy dobrze, zależy dla kogo, nie? Dobrze pod kątem wizji, jaką miałam. I tak prezentuje się efekt końcowy. Makijaż bardzo szybki i prosty. Myślę, że każdy jest w stanie go wykonać. Mi zajął on dosłownie, nie wiem, z 5 minut. Do tego jeszcze ma taki fajny charakterek w sobie. Jest prosty, ale charakterny. Taki trochę bardziej edgy dzięki tej czarnej konturówce wokół oka. No i dzięki obrysowanym ustom. Mi on się trochę kojarzy właśnie z jakimś takim makijażem w stylu Pameli Anderson. Jakoś tak tymi latami, tymi klimatami. Nie wiem dlaczego. Natomiast srebro jest bardzo na czasie, więc chłodne makijaże lubimy i to jest bardzo dobra, prosta, szybka i modna propozycja.
Nowy dzień i nowe wyzwania, jakie stawia nam paletka z fioletem. I dzisiaj łączymy sobie błyski z czerwonymi ustami. Delikatnie rozjaśnię sobie powiekę, bo jeszcze jest odbarwiona od ostatniego makijażu. Zbiorę sobie błyszczyk, żeby nie mieć zbyt lepkich ust, żeby ta czerwień się po prostu nie rozpłynęła, ale przechodzimy sobie do oka. Zaczynamy sobie od zimnego światła, czyli tego niebieskiego, i ten nakładamy sobie od wewnętrznej strony i nakładamy go wysoko, praktycznie pod samą brew. Wtedy będzie pięknie ten błysk pracować ze światłem, bo te płaszczyzny tutaj się różnią, więc raz będzie się błyszczeć to miejsce, raz to. Zależy, jak przekręcimy głowę. Teraz biorę sobie złoty róż na środek powieki i przenoszę pod łuk brwiowy i następnie z fioletem w zewnętrzną część. Czyli tutaj i aż tutaj pod samą brew. Troszkę rozcieram. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Może jeszcze odrobinę tego niebieskiego tutaj w sam zewnętrzny kącik i przeciągam aż tutaj. Żeby to, tak pięknie pracowało. Teraz czarną kredką robię sobie delikatną kreskę wzdłuż linii rzęs. I pokrywam też górną linię wodną. Delikatnie tą kredkę rozcieram gąbeczką. Minimalnie pogrubiam ją tylko w zewnętrznej części powieki, w zewnętrznym kąciku. Nie wyciągam jej, ale lekko pogrubiam to delikatnie, tak optycznie podnosi kącik. I dokładam drugą warstwę, żeby pogłębić efekt. Ok. I tyle, tuszuję rzęsy, a na dolną linię wodną nakładam beżową kredkę. I postanowiłam przyciągnąć ten niebieski jeszcze aż tutaj, no niemalże na nos. O, tutaj. Widzicie to? I przechodzimy do makijażu ust. Zacznę sobie od czerwonej konturówki. To jest akurat NYX Line Loud. Numer 12. On a Mission. I szminka Hell Luxury numer 709. I tak prezentuje się gotowy makijaż. Z tymi ustami wygląda mega elegancko, ale ma taki trochę vibe dla mnie lat 80., bo połączenie fioletu i na oczach i czerwieni na ustach trochę tak mi się kojarzy. I tutaj, mimo że ten makijaż jest delikatny, to jednak widać, że są to odcienie niebieskiego i fioletowego, więc fajnie się to tak ze sobą gryzie, ale w takim pozytywnym sensie. Oczywiście możecie zrobić sobie takie cieniowanie i do tego dołożyć sobie neutralne, bezpieczne usta, a to jest propozycja dla osób, które lubią jakiegoś takiego mocniejszego kopniaka w makijażu. A dzisiaj stawiamy na coś bardziej neutralnego. To będzie taki typowo wieczorowy makijaż, więc zacznę sobie od kredki i dawno nie stosowałam techniki kredki, dzisiaj sobie ją zastosujemy. Na powiekach mam już bazę, więc przechodzę od razu do rzeczy. Nakładam sobie tą kredkę, może być brązowa albo czarna, jak wolicie. Nakładam w zewnętrznym kąciku i rozcieram dokładnie pędzelkiem. To doda mi takiej fajnej głębi, kiedy będę nakładała cienie. Rozdymiam, widzicie, ledwo taki dymeczek. Zaczynam sobie od cienia chłodniej, który tutaj pięknie mi się wpisuje w kolory mojej bluzki i podkreślam załamanie powieki. Lekko łączę tutaj z tą kredką, ale skupiam się na załamaniu i nakładam go też na dolną powiekę po całości. Teraz sięgam po kawa i pogłębiam cieniowanie, tutaj zewnętrzny kącik przede wszystkim i tutaj cieniuję sobie ten zewnętrzny kącik, trochę wyciągam, trochę łączę tutaj z tym kolorem w załamaniu i ten sam kolor w zewnętrzny kącik. Bardzo klasyczne cieniowanie, słuchajcie. Żadnej filozofii. Pamiętajcie o nawodnieniu. U mnie wiadro mięty. I pożyczam sobie jeszcze trochę czekoladki. I jeszcze sobie tutaj dokładam. I delikatnie on mi dociepli ten makijaż, bo teraz jest taki bardzo taupy, a te czekoladki są już takie minimalnie cieplejsze. Teraz przechodzimy sobie do błysków. Zaczynam od złote latte. Na środek powieki i pędzelkiem na dolną powiekę. Tak nie do samego końca kącika, ale na większość tej powieki. I w wewnętrzny kącik biorę sobie jeszcze Atlas. To jest bardzo ciekawy kolor. On się wydaje taki zielonkawy, trochę zielony, trochę złoty, trochę różowy. Jakiś taki jest bardzo nietypowy. Myślę, że będę chciała sobie jeszcze minimalnie zewnętrzny kącik pogłębić, ale na początku sprawdzę sobie, jak to się będzie prezentować z czarną kredką, więc nakładam sobie na linię wodną na początek. I znowuż robię takie kreski, których nie wyciągam na zewnątrz, tylko po prostu tutaj sobie
Zagęszczam tą linię rzęs. Fajna się tutaj definicja zrobiła od razu. Zdecydowałam się wzmocnić tą kreskę czarną i jednak eyelinerem. Tutaj używam żelowego eyelinera. Jest teraz taka, no wiecie, jest tak ostrzej troszkę. Okej, i tylko ten zewnętrzny kącik tutaj jeszcze rozblendowuję, żeby ten eyeliner tak połączyć z cieniowaniem, żeby przejście było niewidoczne. To łączę sobie z czekoladkami. No to mogę przejść do maskary i muszę poprawić trochę swój makijaż cery, bo od rana latałam, tam załatwiałam jakieś tam sprawy i nagrywam trochę później i to jest takie, wiecie, po prostu jeszcze z rana, więc troszkę się odświeża i przechodzimy do makijażu ust. Okej, tapeta troszkę bardziej pod kamerę, zrobiłam też drugie oko, no i możemy przejść do makijażu ust. Nie chciałabym być nudna, ale tutaj znów mi się nasuwają nudziakowe usta trochę, wiecie? Może mało oryginalnie, chociaż ostatnio były czerwone. Ale jakoś tak wszystko mi tutaj fajnie gra z nudziakami. No ale dobrze to będzie wyglądać. To jest konturówka ombre z Glamu. Ale bo zamiast nudziaków taki lekki brązik spróbujemy sobie. Tutaj mam Hean Say Nude w odcieniu 42 Chill Out. I tak prezentuje się gotowy makijaż. Bardzo, bardzo elegancka, neutralna wersja, ale widać w tym błysku na oku taką nuteczkę takiego brudnego, szarawego fioletu i wygląda to przepięknie. Myślę, że świetny makijaż na jakieś takie właśnie specjalne okazje, gdzie musimy wyglądać bardzo elegancko i zachęcam, aby nie rezygnować z nakładania tych warstw, czyli najpierw bazy z kredki, później na to cienie, później kolejne cienie, później znowu kredka na to eyeliner, bo to dodaje takiej specyficznej głębi do makijażu i wierzcie mi, że wygląda ten makijaż inaczej niż gdybyśmy nakładali same cienie. Warto spróbować i poćwiczyć sobie tą technikę. Dziś w planach jest zrobić coś kolorowego i wykorzystać w końcu tą piękną pomarańczkę. Zaczynam sobie od matówki, czyli matowy fiolet. Na powiekach mam już bazę, więc nakładam sobie matówkę w zewnętrznym kąciku. No i tak sobie buduję ten kolor. Parę razy dokładam i rozcieram. I dokładam i rozcieram. Okej, wydaje mi się, że mamy tu już ładnie rozblendowane to miejsce, więc przechodzimy sobie do energii, czyli pomarańczki. I energię nakładam na środek powieki. W ogóle uwielbiam połączenie fioletu i pomarańczu. I mam tutaj taki lekko płaski pędzelek, żeby łatwiej mi było doklepać ten kolor, bo takie jasne, neonowe, pastelowe kolory są często trudniejsze do aplikacji, więc jak będziemy je wklepywać, to troszkę zbuduje nam się mocniej pigment. I teraz wewnętrzny kącik, zimne światło, znowu, bo ten kolor daje mi taką niebieskość, niebieski vibe, więc dla dodatkowego tutaj odcienia jeszcze dołożymy sobie niebieski i nakładam go tutaj na górnej powiece i w kąciku, tak żeby też delikatnie przechodził na dolną powiekę. Pomyślałam, aby wrzucić jeszcze złoty róż tutaj między fiolet a pomarańcz. Powiem szczerze, że jakoś nie połączyły się te kolory jakoś zjawiskowo ładnie. Znaczy jest ok, może na innej bazie, jakbym wzięła na inglocie też inaczej by było. Ale myślę, że ten różyk też tutaj może fajnie zadziałać, albo wszystko mi popsuć, bo teraz jest mat błysk i sama nie wiem, co o tym myśleć. Nie, wiecie co, to nie było potrzebne. Usuwam. No, tak jednak lepiej. Za to zimne światło przenoszę tutaj jeszcze trochę niżej, jeszcze dalej. I ten fiolet, matówkę, nałożę sobie też na mokro w formie takiej delikatnej kreski. Dosłownie przy linii rzęs, skośnym pędzelkiem wilgotnym nakładam ten cień. O, fajnie, fajna taka definicja się tutaj pojawiła. Mogę w takim razie wytuszować rzęsy. No, podoba mi się ten makijaż bardzo, to jest mega. Zostały nam jeszcze usta. Teraz mam na ustach po prostu mleczko. I ja tutaj nie widzę czegoś takiego, wiecie, agresywnego. Chyba nawet zrezygnuję z konturówki. Pomyślałam o szmince Han Luxury w numerze 714 Desert Flower. I ja sobie ją tak wklepię delikatnie palcem. Ten kolor chyba już jest niedostępny. Na pewno nie widziałam go w tej nowej wersji, a bardzo szkoda, bo to jest jeden z moich ulubionych. I na to odrobina błyszczyka od Ireny Eris w numerze 04 Dusty Peach. I tak prezentuje się skończony makijaż. Ten wyszedł nam taki żywy, kolorowy. Fajnie, że
Tą paletą również mamy możliwość stworzenia sobie takiego wielokolorowego makijażu. Ja uwielbiam połączenie fioletu i pomarańczu, więc jestem zachwycona. Dajcie mi znać, jak Wam się podoba i przechodzimy do ostatniego makijażu. Na koniec naszego wyzwania zrobimy sobie coś trochę mocniejszego. Zaczynamy z grubej rury odcieniem 70%. I zaczynamy sobie od zewnętrznego kącika, który budujemy sobie tym kolorem. I ten kolor będę nakładać również tutaj, w wewnętrznym kąciku, ale powyżej załamania powieki. Bardzo ciekawy jest ten odcień 70%, bo on się wydaje w opakowaniu takim bardzo, bardzo ciemnym brązem i faktycznie jest ciemnym brązem, ale ma w sobie taki fajny chłodek i jak się go rozciera, to widać ewidentnie taką odrobinę fioletu. Czystym pędzelkiem jeszcze raz delikatnie czyszczę sobie krawędzie, bo gdybym próbowała to zrobić tym pędzelkiem, który jest ciemny i jest wciąż ubrudzony, no to cały czas bym dokładała i rozszerzała to cieniowanie, więc czysty pędzelek przy ciemnych cieniach bardzo fajnie się sprawdza właśnie do rozmiękczenia krawędzi. Czyszczę sobie ten pędzelek po ciemnym cieniu i przechodzę do Nougatu i całość jeszcze raz rozcieram właśnie Nougatem. Staram się koncentrować głównie na brzegach cieniowania, żeby tutaj nie stracić intensywności, tylko właśnie żeby brzegi pokolorowały mi się jeszcze mocniej innym odcieniem i lepiej rozblendowały. Następnie przechodzimy do energii i energią tutaj sobie rozcieram. Łączę te dwie, wiecie, bryły i rozcieram też trochę tutaj na zewnątrz. Teraz powtarzam te kolory na dolnej powiece. Zaczynam od 70%, czyli najciemniejszego z palety. Tutaj w zewnętrznym kąciku. Tak mniej więcej do połowy oka. Teraz dokładam troszkę Nougatu i rozcieram energią. I energię nakładam w załamaniu dolnej powieki, tutaj po całości. Cieniowanie matami mamy już za sobą, więc przechodzimy sobie teraz do odcienia trochę powagi, tego ciemnego fioletu. Nakładam go na płaski pędzelek i aplikuję tutaj w wewnętrznej części powieki. I zrobi mi się tutaj takie delikatne odcięcie, jakby cut crease, ale bardzo subtelne. Możemy nawet dorzucić troszeczkę z fioletem na wierzch. O tak, super. I to samo robię na dolnej powiece, czyli zaczynam od trochę powagi tego ciemnego fioletu, tutaj w wewnętrzny kącik i rozcieram mniej więcej do połowy oka. I na wierzch z fioletem. Super to wygląda. I teraz miałam wziąć złote latte, taki był plan, ale chyba wezmę sobie ten atlas. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, ale jakieś takie mam przeczucie, że tu będzie fajnie pasować. Co wy na to? Nice. Właśnie moją inspiracją dzisiaj był makijaż Celine. On nie jest do końca taki sam, ale właśnie spodobał mi się motyw tutaj takiego mocniejszego cieniowania i ciemniejszego fioletu właśnie w wewnętrznym kąciku, więc tak mniej więcej prezentuje się moja inspiracja. Przechodzę do wytuszowania rzęs. Chciałabym nałożyć sobie coś na linię wodną, ale też nie chcę, żeby to wyglądało tak za ciężko i za mrocznie, więc może spróbuję sobie takiej brązowej, metalicznej kredki. Zobaczymy, czy ona mi coś tutaj zrobi to, co właśnie bym chciała. Mam ochotę, żeby to był taki wieczorowy makijaż. Słuchajcie, raz do roku to i wiadomo, przykleimy sobie sztuczne rzęsy. To jest model Glam Lash Sara. Bardzo ładne, takie nie za mocne, kępkowate. Okej, zobaczcie, od razu się zrobiło tak fest intensywnie. No nie chcę nic mówić, słuchajcie, ale idą święta, Sylwestry. Może to będzie dobra propozycja. Przejdziemy sobie do ust i zacznę sobie od konturówki Ombre z Glam Shopu. To może błyszczyk Karo z kolekcji Luxe z Glam Shopu. I tak prezentuje się skończony makijaż, tym razem taka mocniejsza wieczorowa wersja. Bardzo podoba mi się tutaj ten taki wewnętrzny, ciemniejszy, błyszczący kącik fioletowy. Makijaż dzięki niemu zyskuje, no właśnie tego fioletowego koloru, ale też takiego przyjemnego charakteru, trochę grunge'owego, ale w wersji glam. Ale przez zastosowanie różnych kolorów, bo i fiolet, i pomarańcz, i jakieś takie ciemne, chłodne brązy, ten makijaż nie jest taki płaski, jakby był tylko brązami wykonany, ale ma w sobie jakąś taką fajną głębię. 6 makijaży za nami, więc czas na podsumowanie pracy tą paletką. Jeżeli chodzi o jakość
To jest standardowa jakość Glam Shopowa. Nie miałam najmniejszego problemu z cieniami. One się pięknie budują, pięknie łączą, pięknie blendują. Nic się nie osypuje. Pracowało mi się bardzo przyjemnie tą paletą. Warto wspomnieć o różnorodności tych błysków, bo mamy tutaj bardzo różne formuły. Na przykład z fioletem, złoty róż, jedwabny, to są takie klasyczne turbo pigmenty Glam Shopowe, bardzo mocno błyszczące, jasne, świetliste, przepiękne. Ale mamy na przykład diamenty, który jest taki mocno drobinkowy, trochę bardziej jak iskry, coś takiego. Zimne światło mi bardzo kojarzy się z multipastelami, ale ta formuła zimnego światła oraz atłasu, złotego latte, trochę powagi, to są takie cienie bardziej delikatne, perłowe, nie aż tak mocno błyszczące, co uważam dodaje tej palecie takiej elegancji. Ja bardzo widzę te właśnie satynowe, perłowe cienie jako taki jeden cień na całą powiekę i możemy lecieć do pracy czy tam na uczelnię. Myślę, że jak mamy tak bardzo dużo palet i różnych kolorów, to też nam te super mocne błyski potrafią się trochę znudzić i szukamy czegoś innego i uważam, że idziemy trochę w kierunku takiej delikatności i to jest dla mnie jak najbardziej na plus. Myślę, że ta paleta sprawdzi się w szczególności osobom o chłodnym typie urodowym, w szczególności zimą, ale również latom. Natomiast jeżeli lubicie takie kolory, a jesteście ciepłe, to widzieliście, ja stworzyłam mnóstwo makijaży i w wielu z nich czułam się naprawdę cudownie, w szczególności chyba w 4. i 5. Ja czułam się tak po prostu pięknie. Oprócz chłodnych cieni mamy tutaj również coś, czym będziemy w stanie troszeczkę docieplić sobie te makijaże, na przykład czekoladki, energia, czy właśnie złoty róż. To są takie odcienie, którymi możemy sobie troszeczkę poblendować, wiecie, te nasze cienie i one powinny nam również grać, jeżeli chcemy takie kolory nosić, a może nie do końca nam pasują. Dajcie mi znać koniecznie, który z tych makijaży podobał się Wam najbardziej, co myślicie o tej palecie, czy tego oczekiwaliście, czy lubicie fiolety i tak dalej, także czekam na Wasze komentarze. Jeżeli lubicie makijaże, jedną paletką, wiele makijaży, no to koniecznie zostawcie mi odrobinkę wsparcia, jakiś kciuczek do góry, jakiś komentarzyk. No i mam nadzieję, widzimy się w następnym odcinku. Żeby go nie przegapić, subskrybujcie ten kanał. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, pa pa!